Niezmiennie od lat możemy co roku spodziewać się nowego Call of Duty. Ostatnimi czasy miałem wrażenie, że Activision trochę się pogubiło w tym wszystkim. Próbowało dotrzymać kroku trendom zapoczątkowanym przez DICE i powrócili do czasów II wojny światowej. Potem znowu wybiegli w przyszłość, ale bez trybu single player, by teraz powrócić do najbardziej chwalonej podserii Modern Warfare. Nie widzę w tym nic złego, bo niemal co roku Activision wydawało koda z intensywnym i świetnym trybem single, no może poza Black Ops 3, więc powrót do Modern Warfare i Kapitana Price'a było murowanym przepisem na hit. Jak dużym? Przez 3 dni gra zarobiła $600 milionów, całkiem nieźle jak na odgrzewanego kotleta, w którego, jak wielu twierdzi, prawie nikt nie gra. Przypomnę, że Modern Warfare opowiada o konfliktach zbrojnych w aktualnych czasach. Serię rozpoczęła najlepsza odsłona w historii, oznaczona jako Call of Duty 4 Modern Warfare. Najnowsza jest jej... A zresztą nie będę spoilerował, pewnie i tak się domyślicie, ale końcówka jest zacna. Jako że nie tak dawno, dokładnie 2 lata temu, przeszedłem absolutnie wszystkie części koda, które miały tryb single, mogę powiedzieć, że mam wiedzę, aby się określić tutaj mianem specjalisty. Modern Warfare opowiada o gazie, który zmierza do fikcyjnego Użykistanu. Podczas akcji przejęcia gaz zwijają Amerykanom sprzed nosa nieznane siły. Nie ma innego wyjścia, jak wezwać na pomoc najlepszego z najlepszych, szoguna wszystkich komandosów, matkę Teresę działań specjalnych i Władimira Putina globalnych konfliktów, Johna Price'a, który rusza na poszukiwanie chemikaliów. Historia jest mniej epicka, bardziej przyziemna, choć nie zabraknie niezapomnianych oskryptowanych akcji. Tutaj nie stoi na szali III wojna światowa czy jakiś ogromny konflikt. Mnie to podejście się bardziej podobało, łatwiej mi zżywało się z bohaterami, a i Price gra większą rolę niż poprzednio. Akcja rzuca nas w różne miejsca globu, poznamy też historię dziewczyny Fary i zarzewia jej konfliktu z rosyjskim generałem Barkowem. Akcje są może mniej spektakularne, ale paradoksalnie miejscami jeszcze bardziej pompują adrenalinę. Obok tradycyjnego biega ludziki strzela pojawiają się fantastycznie zrealizowane misje pacyfikacji budynków z terrorystów. Wiem, że to zabrzmi jak wyświechtany slogan, ale czułem się, jakbym faktycznie brał udział w takiej operacji. Profesjonalizm członków drużyny i klimat rodem ze starynkiego SWAT 3 mocno mi zapadł w pamięć. Infinity Ward także zrecyklingowało swoje najlepsze pomysły z różnych części. Pamiętacie strzał ze snajperki w Prypeci? Obserwowanie chorągiewki? No to tutaj też to dostaniecie, łącznie z obserwowaniem wiatru, choć z większą, nazwijmy to, swobodą. Pojawi się kilka poziomów pseudo-skradankowych, gdzie będzie tylko jeden przeciwnik, czy też dosłownie na kilka sekund postrzelamy z helikoptera, podobnie jak w misji za C-130. Postrzelamy również z pistoletu z tłumikiem zrobionym z części od samochodu, czy postrącamy helikoptery dronami obwieszonymi C4. Twórcy odwalili naprawdę kawał dobrej roboty w projektowaniu singla i ja ani razu nie narzekałem na nudę. Wysoka intensywność akcji, zmieniające się lokacje i John Price u boku dawały mi solidnego kopa podczas przechodzenia kolejnych misji. Czy nowy Modern Warfare jest najlepszy ze wszystkich Modern Warfare? W mojej opinii nie, pomimo wysoko zawieszonej poprzeczki nadal pierwszy Modern Warfare, jak dla mnie, jest najlepszy, ale odsłona z 2019 jest na drugim miejscu wśród moich ulubionych kodów, a to już coś znaczy. Czy dodano jakieś nowości? Cóż, nie grałem w Black Ops 4, więc nie wiem, czy tam było to dodane, ale nareszcie można oprzeć karabin na przykład o ścianę i wyglądać zza rogu. O wiele lepiej się to sprawdza niż klasyczne wychylanie się zza winkla. Nareszcie dodano dobrze wyglądający noktowizor, którego do tej pory jakoś mi brakowało w poprzednich odsłonach. Dużo pojawiło się komentarzy, jakoby kod za bardzo epatował brutalnością. Chciałbym się zatrzymać w tym miejscu na chwilę. Tak, Modern Warfare wychodzi ze strefy komfortu. Pokazuje, że nierzadko w konfliktach z terrorystami po broń sięgają również kobiety i dzieci. Zresztą jeden z bohaterów zadaje bardzo trafne pytanie, jak walczyć z kimś, kto nie szanuje własnego życia. Odpowiedzią na to jest zmiana reguł walki. Price to rozumie, nie waha się w pewnym momencie użyć rozwiązań, z których korzystają sami terroryści. W myśl zasady cel uświęca środki, Price podąża do celu wszystkimi sposobami. Nowe Modern Warfare to najdoroślejszy Call of Duty od początku serii. Infinity Ward miało jaja ze stali, zamieszczając na przykład misję, w której następuje atak terrorystyczny na Piccadilly Circus w Londynie, co przy aktualnie panujących w Wielkiej Brytanii nastrojach jest ryzykowne, ale z drugiej strony daje upust obawom, które w wielu gdzieś tam siedzą. Gra nie odwraca oczu od problemu i udaje, że go nie ma. Każdy wie,
wie, że na wojnie najbardziej cierpią kobiety i dzieci i to zobaczycie tutaj. Pamiętam, jak spore wrażenie zrobił na mnie poziom No Russian w Modern Warfare 2. W mojej opinii ta odsłona pobija go kilkukrotnie. To nie epatowanie flakami na wierzchu czy urwanymi kończynami. To bardziej pokazanie konfliktu w sposób, w jaki nigdy go w grach jeszcze nie pokazano. Determinacji jednej i drugiej strony, bezmyślnego okrucieństwa wobec ludności cywilnej i braku poszanowania jakichkolwiek praw. Jak walczyć z czymś takim? John Price wie. I nie wszystkim się to spodoba. Czytałem, że na Metacritic zaczęła się nagonka na grę z powodu pokazania Rosjan jako bezlitosnego najeźdźcy. Cóż, chyba nie trzeba długo szukać, aby znaleźć korelację z życia wziętą. Niesamowicie szanuję Infinity Ward, że wzięło się za bary z tak trudnym tematem i nie wycofało się wobec drażliwych scen, bo to, że czegoś gra nie pokazuje, nie oznacza, że problem magicznie znika. Brawo! Pochwalić muszę grafikę. Gra działa w 4K w 60 ramkach na sekundę na PlayStation 4 Pro. Patrząc jak wygląda gra na nowym silniku, robi to niemałe wrażenie. Ilość detali, jakie udało się upchnąć w każdej misji, powoduje niemal zawrót głowy. Łapałem się na tym, że chodziłem po lokacjach i podglądałem jakość i ilość asetów, na które przeciętny gracz nawet nie spojrzy, przebiegając przez budynek. To dzięki temu Call of Duty to klasa sama w sobie, jeśli chodzi o design. Problemy oczywiście, że są. Mnie najbardziej doskwierało to, że czasami tekstury bardzo długo się nie dogrywały, przez co obiekty straszyły okrutnie. Również miejscami postacie lub asety nie dogrywały wysokiej jakości modeli, tylko na przykład postacie wyglądały jak z gry budżetowej z kosza z 1996 roku. Wyglądało to dość śmiesznie. Wokoło fantastycznie przygotowana miejscówka obstrzona detalami, a na podłodze leży gościu jakby wycięty z innej bajki. Problem pojawiał się w różnych misjach i nie zawsze na początku, ale też w środku czy pod koniec danego zadania. Druga rzecz, na którą będziemy narzekać co roku, to długość singla. Mnie na normalnym poziomie trudności zajął 6 godzin. Dużo to nie jest, choć można powiedzieć, że mieści się w średniej długości odsłon serii. No, może poza Black Ops 3, które miało długiego singla, no ale kiepskiego. Ale Call of Duty to nie tylko singielek, jestem w mniejszości, ale nadal jest sporo osób, które kupują najnowsze odsłony tylko dla singla, tak jak ja. Ale aby być w porządku wobec was, postanowiłem posprawdzać tryby w multi. Nie jestem fanem grania po sieci, też nie jestem w tym zbytnio dobry, ale oto moje spostrzeżenia na temat poszczególnych trybów i ogólne wrażenia na temat rozgrywki. Infinity Ward oczywiście najbardziej dopracowało tryb multiplayer. Od lat ścierają się frakcje fanatyków CODa z fanatykami BF-a. W tym roku Modern Warfare dostarczył sporo trybów, aby wsiąknąć w multi na długie godziny. Oczywiście nie zabrakło poziomów, tony klamotów do odblokowania. To jest co roku, więc nie będę poświęcał temu czasu. Wiadomo, progres równa się wyższy poziom, a ten równa się nowej broni, nowym dodatkom do tejże, etc. Wzorem Rainbow Six Siege mamy operatorów, ale w zasadzie to jedynie skórka postaci, nie mająca zbyt wiele wpływu na rozgrywkę. Niestety nie wiem, czy tak było wcześniej, czy pojawiło się to dopiero w tej odsłonie. Świetnie zaprojektowany noktowizor nie jest tylko gimmickiem w singlu, postanowiono uczynić z niego głównego bohatera w jednym z trybów multi, które nazwano zaskakująco, czyli noktowizor. Walki toczą się w grupach na niewielkich mapach w nocy. Wymusza to oczywiście używanie noktowizora. Akcje są dynamiczne i szybkie, trup ściele się gęsto, ale klimat popylania w noktowizorze daje radę. Drugi tryb to wojna naziemna. Jest to w zasadzie to, co oferuje Battlefield. Na ogromnej mapie, mam wrażenie, że o wiele większej niż w grze od DICE, wrzucane są dwie grupy oszołomów, do tego wozy pancerne i helikoptery. Mapki to wymarzone miejscówki dla snajperów, którzy ochoczo zajmują dachy wieżowców, by stamtąd punktować nieświadomych wojów biegających kilka pięter niżej. Dużo tutaj przypadkowych zgonów znikąd, a ginie się niezwykle często. Gra powinna oferować raczej powolny tryb z oczyszczaniem ulic i przebieganiem przez otwarte tereny, ale tutaj zmienia się to w chaotyczną bieganinę, skakanie z budynków na spadochronach i przejmowanie kolejnych punktów na mapie. Wbrew pozorom bawiłem się tutaj całkiem nieźle, choć zabójstwa nie wiadomo skąd mocno mnie irytowały. Czasami przebiegłem 10 metrów i już ktoś mnie ściągał. W zasadzie trzeba mieć oczy dookoła głowy z umiejętnością obserwacji w 360
360 stopniach, bo śmierć nadciąga z przeróżnych miejsc, ale najczęściej od snajpera ukrytego gdzieś poza twoim zasięgiem. Kolejny tryb to strzelanina. Błyskawiczne pojedynki 2 na 2 na mikroskopijnych mapkach. Runda trwa czasami 10-15 sekund, gra się do 6 zwycięstw, a przy każdej rundzie dostajemy losową broń. Miałem okazję zagrać w to na Gamescomie i było całkiem ok, ale nie jest prawdą, że potrzeba ziomka z headsetem. Rozgrywka jest za szybka, aby móc na cokolwiek wpłynąć gadaniem przez mikro. Strzelanina to szybkie partyjki, głównie dla osób zabieganych i ceniących swój czas. Dalej mamy zabójstwo potwierdzone. Pod tym tajemniczym tytułem kryje się zwykły kooperacyjny deathmatch, z tym, że po przeciwnikach, jak i po nas zostają nieśmiertelniki, które trzeba zbierać. Drużyna, która ma ich więcej, wygrywa. Jest też klasyczny deathmatch, czyli każdy na każdego. Nie przepadam za tego typu rozgrywką, ale nawet to mnie wciągnęło na kilka partyjek. Błyskawiczne respawny, ale i śmierć przychodzi czasami znikąd. Myślę, że nadal jest sporo fanów tego trybu, choć kod oferuje tyle fajniejszych rozgrywek, że mnie by było chyba szkoda trochę czasu na klasyczne siepaniny typu wszyscy na wszystkich. Dalej mamy tryby kooperacyjne i tutaj ponownie gra pokazuje pazur. Pierwsze to fabularne operacje, gdzie na ogromnej mapie wykonujemy zadania współpracując z innymi graczami. Naprzeciw nam zostają wysyłane chmary wrogów, wręcz nieprzerwane fale przeciwników. Misje są cholernie ciężkie, aby nie powiedzieć bardzo ciężkie. Współpraca i zgranie drużyny to podstawa. Fajnie, że nie jest to strzelanie dla strzelania, ale mamy jakieś cele, a to zabić kapitanów czy uruchomić zakłócacz. Tryb mi przypominał trochę hordę, tyle że nie stacjonarną, ale z bieganiem z miejsca na miejsce. Sieka jest ostra, a śmierć równa się garowaniem minuty w oczekiwaniu na respawn. W mojej opinii to jeden z najlepszych trybów multi w najnowszym kodzie. Pod nazwą Przetrwanie kryje się klasyczna horda. Czy lepsza niż w Gearsach? Inna. Poziom trudności mam wrażenie, że wyższy niż w Gearsach. Dość szybko pojawiają się okutani, ciężko zbrojne ziomki z miniganem, ale rozgrywka również sprawia masę frajdy. Zgrana ekipa, która wie co robi i fale lecą jedna za drugą. Podobnie zresztą jak godziny na zegarku. Ostatnim trybem są operacje specjalne. Niestety mało kto w to gra, więc i mnie niezbyt udało się to zgłębić. Wydaje mi się, i podkreślam, wydaje mi się, że polega to na czymś jak horda, z tym, że za punkty dostajemy losowe nagrody. Do końca trybu nie poznałem, bo pomimo moich usilnych prób odpalał się zazwyczaj tryb samotny, przez co śmierć czekała na mnie już w kilka sekund po rozpoczęciu rundy. Tryby multi są mocarne, to trzeba przyznać. Choć dawno nie grałem w multi, bawiłem się wyjątkowo nieźle. Gra jest niesamowicie dynamiczna, miejscami aż za bardzo, gdy patrzy się na popylające czołgi po mapie, ale podejrzewam, że to właśnie jest pewien taki znak rozpoznawczy serii. Miło mi też przyznać, że w multi szło mi całkiem nieźle i zajmowałem całkiem niezłe miejsca w poszczególnych trybach, co przyznaję mocno mi weszło na ambicje i obiecuję sobie pograć jeszcze trochę w multi w wolnym czasie. Choć tutaj zaznaczam, że opinia odnośnie wszystkich trybów multi jest opinią totalnego nooba w tym temacie. Okej, był miód, ale teraz łyżka dziegdziu. Jak na tak dużą i oczekiwaną grę, tak potworne glitche rażą niemiłosiernie. Przede wszystkim ponownie to nieszczęsne dogrywanie tekstur. Rypie się także w multi. Czasami przeciwnicy wyglądają jak z czasów pierwszego PlayStation. Zdarza się też przelecenie przez mapę i wylądowanie w limbo, albo na przykład na początku misji, gdy jedzie ciężarówka, dlaczego do cholery przejeżdża przez zamkniętą bramę. Tak trudno było ją otworzyć, a tak to śmieszy, bo przy takiej marce tego typu błędy zdarzać się nie powinny. Mam nadzieję, że zostaną wyeliminowane w kolejnych patchach. Podsumowując, Call of Duty Modern Warfare to najlepszy kod od lat. W singlu fantastyczna, dojrzała historia z masą smaczków. W multi mnóstwo trybów dla każdego, kto lubi ganiać po sieci. Infinity Ward ponownie dostarcza grę, która przywołuje na myśl największe dokonania serii i dobrze, bo wydaje mi się, że seria tego potrzebowała. Weterani i tak będą kręcić nosem, że co roku to samo, ale ja uważam, że nawet jak na to samo, to zostało tym razem wyśmienicie podane. Modern Warfare dał mi masę radochy, tylko poprawcie te cholerne glitche, bo to normalnie aż się nie godzi, aby gra o takiej renomie straszyła tak podstawowymi szkolnymi błędami.